Cześć! Spójrzcie, jak łatwo rozmnożyć Epipremium. Niecałe 2 miesiące temu umieściłem w tym słoiczku takie obcięte około 15-centymetrowe pędy. I zobaczcie, jak fajnie się ukorzeniły w tym słoiczku z wodą. Właściwie każdy pęd ma wykształcony biały, dosyć długi korzonek, no i można spokojnie już umieścić taką roślinkę w doniczce. Ja to za chwilkę zrobię, ale zobaczcie, muszę sobie wybrać, bo myślę, że nie wszystkie pędy umieszczę w podłożu. Zobaczcie, jaki piękny młody listek, taki biało-zielony się wykształcił. Za chwilę pokażę Wam, jak taki listek wygląda z bliska. Tymczasem wybiorę sobie najfajniejsze sadzonki. Spójrzcie, ile taki mały listek ma w sobie odcieni zieleni. Tutaj taki niemal żółty kolor, biało-żółty. Tutaj taka klasyczna zieleń, która znów przechodzi w taką mieszankę zielono-żółtą. Tutaj już taki bardzo jasny zielony, tutaj lekko ciemniejszy, a na samym brzegu już taki piękny zielony kolor. Nie wiem, jak nazwać taką kombinację, ale mi się to kojarzy z kolorem khaki, czyli takim wojskowym, z takimi barwami wojennymi. Sam jestem ciekaw, jaka to jest odmiana Epipremium, czy też bardziej kultywara, ponieważ te wszystkie kultywary są wprowadzane na rynek przez producentów takich roślin i często można się spotkać z mnogością nazw dla tej samej rośliny. Nazwę tej kultywary uprawnej, mam nadzieję, podacie mi w komentarzu, a ja tymczasem posadzę ją do doniczki. Myślę, że taka się sprawdzi. Wszystkiego też nie będę tutaj umieszczał, no ale rozpocznijmy od podłoża. Podłoże, jakie przygotowałem, to taka ziemia ogrodnicza. To białe to perlit. Jest tutaj również piasek oraz keramzyt. No i taką mieszankę wsypię sobie tutaj na dno, mniej więcej do połowy doniczki, by później umieścić sadzonki. Epipremium bardzo lubi takie umiarkowanie wilgotne podłoże. Dlatego taka mieszanka będzie dla niego idealna. Ja muszę tylko uważać, żeby mi się to nie rozsypało, no bo nie chcę sobie narobić bałaganu. Teraz mogę już umieścić takie pojedyncze sadzonki. Zobaczcie, w taki sposób, aby korzonek gdzieś tam delikatnie płożył się po podłożu. No i kilka tych sadzonek można sobie tak powbijać, bardzo ostrożnie oczywiście, żeby nie uszkodzić tego korzonka, który nam się wykształcił w zwykłej wodzie. Zwróćcie uwagę, że ja robię to bez rękawiczek. Jest to podstawowy błąd, ponieważ ta roślina zawiera toksyczny szczawian wapna, który może działać drażniąco na skórę, u osób oczywiście uczulonych. Na szczęście ja podczas zabawy z tą rośliną nie zauważyłem na swojej skórze żadnych zmian. Także być może to, co piszą w literaturze fachowej, jest to po prostu mit. Ale dla ostrożności warto o tym przypomnieć. No dobrze, to ja sobie tutaj teraz uzupełnię ziemię, właściwie aż po same brzegi doniczki, a na samą górę dam sobie jeszcze coś innego, zatem zostańcie jeszcze chwilę. Jeszcze może 2 ostatnie łyżki tego podłoża, które
wcześniej przygotowałem. Jeszcze jedna. No i myślę, że tak będzie optymalnie. Myślę, że nie warto sadzić tych pędów jakoś bardzo gęsto, ponieważ roślinka za chwilkę się fajnie zagęści. No dobrze, to jeszcze tylko potrzepię, aby się to ładnie wszystko wyrównało. A na samą górę, zobaczcie, dam takie podłoże storczykowe, które fajnie będzie zatrzymywać wilgoć w doniczce. No i tym sposobem nie będę musiał aż tak często podlewać tej rośliny. Zresztą ona nie może być przelewana, ale też nie może mieć zbyt sucho. Dlatego takie storczykowe podłoże powinno się tutaj bardzo fajnie sprawdzać. Jest ono także dosyć dekoracyjne, więc na pewno poprawi estetykę wokół tej rośliny. Sięgam jeszcze po jedną łyżkę. No i gdzieś tutaj w środek wsypię. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz to jeszcze ładnie wszystko zrównam. Tutaj również przypominam o korzystaniu z rękawiczek ochronnych, jeśli jesteście uczuleni, bo ta roślina podobno uczula. Akurat mnie nie, ale tak dla przypomnienia ostrzegam. No dobrze, chyba gotowe. Jest równiutko, także można jeszcze podlać. Ostatnio na moim kanale był taki odcinek o podlewaniu. W przypadku Epipremium lepiej podlać do podstawki. Ja podlewam z góry, ponieważ to podłoże było całkowicie suche, więc należy go zwilżyć. A w późniejszym okresie będę już podlewał do tej podstawki, którą widzicie tam na samym dole. No dobrze, myślę, że w ten sposób będzie ok. Ale można przeprowadzić również zabieg zraszania tej rośliny. Epipremium bardzo lubi mieć zraszane liście, szczególnie gdy jest sucho. Ale też nie przesadzajcie, no bo co za dużo to niezdrowo. Pomyślcie już o stanowisku, które powinno być dla Epipremium takie nie za jasne, ale też i nie za ciemne. Ja wybrałem stanowisko tutaj wśród innych moich roślin i myślę, że jest ono optymalne. Tak roślinka będzie, mam nadzieję, rosła. Później dostawię jej też jakiś taki patyk, po którym mogłaby się piąć. Trzymajcie się, cześć!